jak bardzo urósł na moczoną rękę. Także jest to taka bardzo przyjemna praca. Już bardzo ładnie urósł. Więc proszę, zobaczcie, jaki chlebek jest w środku. Doskonale spulchniona na samiutkim zakwasie, bez żadnych drożdży. Witajcie kochani na kanale Co ugotujemy, to zjemy. Dzisiaj spotykamy się co prawda bez Marysi, ale mam nadzieję, że nawet bez jej pomocy ten przepis, który chcę Wam pokazać, także wyjdzie. A będzie to przepis na chleb orkiszowy na zakwasie żytnim. Orkisz jest uważany za zboże bardziej zdrowe od zwykłej pszenicy, ponieważ jest to pszenica, ale taka prastara pszenica, która nie została poddana modyfikacjom genetycznym i podczas uprawy jest używane mniej nawozów chemicznych niż w tym rodzaju pszenicy, która jest taką pszenicą przemysłową. Dlatego też orkisz jest uważany za takie zboże bardziej korzystne dla zdrowia i więcej minerałów ma, czy też witamin. Dlatego dzisiaj taki przepis na taki zdrowy, orkiszowy chlebek. Zapraszam do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania i do miłego spędzenia czasu ze mną w mojej małej kuchni. Naszą pracę nad wypiekiem chleba rozpoczynamy dnia poprzedzającego pieczenie, czyli ja zrobię to już w piątek, ponieważ w sobotę mam zamiar upiec chleb. W związku z tym potrzebuję 600 g zakwasu żytniego, kilogram mąki orkiszowej. Ta mąka ma taki beżowy kolor, mogę tak określić. I kilogram wody. I te trzy składniki, czyli zakwas plus kilogram mąki orkiszowej plus kilogram wody, oczywiście kilogram równa się litr wody, po prostu trzeba zwyczajnie wymieszać. Nie trzeba tego jakoś tam specjalnie wyrabiać, tylko połączyć składniki. Pozostawiamy tą miskę w temperaturze pokojowej. Ja zostawiam zwyczajnie na stole w kuchni, oczywiście przykrytą ściereczką, żeby nic nam do środka nie wpadło. A uwierzcie mi, takie zaczyny bardzo są lubiane przez muszki owocówki. Co prawda w tej chwili jeszcze mamy zimę, w związku z tym te muszki nie są tak bardzo aktywne, dlatego chcąc uniknąć, trzeba przykryć dość szczelnie ściereczką. A tak, moi drodzy, wygląda zaczyn, który przygotowałam wczoraj wieczorem. Minęło już 12 godzin od jego przygotowania. Popatrzcie, jak bardzo urósł. To znaczy, że zakwas dobrze działa. Z samego rana dodajemy kilogram mąki orkiszowej typ 2000. Do tego 400 g wody. Natomiast ja tą wodę mieszam razem z solą, żeby sól po prostu rozmieszać, rozpuścić najpierw. I tak przygotowaną wodę z solą mogę już wlać do całości. Będzie można zaobserwować, jak dużo, że tak powiem, tej skały zmielonej jest w soli, która może, jeśli byłaby tak wrzucona bezpośrednio do ciasta, to mogłaby zgrzytać na zębach. Popatrzcie. Widzicie, ile tutaj tej skały po rozpuszczeniu soli. Ja używam do rozmieszania ciasta, do wyrobienia ciasta miksera. Ale oczywiście można wyrabiać ręcznie, jak najbardziej. Mi po prostu szkoda czasu na wyrabianie ręczne.
Po włożeniu ciasta do form należy wygładzić powierzchnię chleba. Ja tutaj mam, moi drodzy, aż 4 kg ciasta chlebowego, ale jeśli ktoś byłby zainteresowany upieczeniem jedynie małego bochenka, jednego bochenka chleba, takiego w formie keksówki, około 900 g ważącego, to podam w opisie dwie wersje przepisu. Jedna z tą zredukowaną wersją, a druga ta właśnie na 4 kg aż ciasta chlebowego. Powierzchnię ciasta bardzo łatwo jest wygładzić, jeżeli się ma namoczoną rękę. Także jest to taka bardzo przyjemna praca. Natomiast mocno czuć, jak się tak właśnie gładzi tą powierzchnię, że ta mąka orkiszowa ma tą taką twardą okrywę ziarna, która jak się tak przejeżdża właśnie ręką, to czuć takie te twardsze właśnie fragmenty, ale ta właśnie twarda okrywa ma właściwości zdrowotne. Nie powiem Wam jakie, poczytajcie sobie, ale mimo wszystko z tego co wiem, to właśnie w tej okrywie drzemie zdrowotna moc. Ten nasze ciasto chlebowe do nagrzanego piekarnika do 30 stopni układamy nasze foremki i zostawiamy w spokoju na około 2, 3, 4 godziny. To wszystko zależy od naszego zakwasu, czy jest on aktywny, od warunków, od pogody, od wszelkich innych, nawet mi nieznanych czynników, ale w każdym razie również najbardziej istotnym tutaj czynnikiem jest to, czy nasz zakwas jest silny, stary, czy też młody. Zamykamy piekarnik i dajemy spokój ciastu i obserwujemy po prostu, czy ono rośnie, jak rośnie. Jak widać, chlebek już bardzo ładnie urósł i już się kwalifikuje do pieczenia, bo wypełnił już całość blaszek, jak widać, znaczy nie blaszek, foremek. No i ja w takim razie rozgrzewam piekarnik do 220 stopni i to potrwa około 5 minut, a w tym czasie też przygotuję spryskiwacz, żeby zmoczyć powierzchnię chleba. Moi drodzy, jeszcze ważna kwestia, czyli w jaki sposób pieczemy, w jakiej temperaturze. I tak, już tłumaczę. Pierwsze 10 minut pieczemy w temperaturze 220 stopni. Następne 10 minut ściszamy tą temperaturę do 200 stopni, a kolejne pół godziny w 190 stopniach. I jednocześnie też patrzymy, w jaki sposób tutaj chlebek się zachowuje i jak się piecze, w razie czego można przestawić kolejność bochenków, czy też popsikać jeszcze spryskiwaczem. Jak mogliście też zobaczyć, ja tutaj na dno piekarnika ustawiłam blaszkę, która jest wypełniona wodą gorącą, co będzie bardzo dobrze również wpływać na tą skórkę chleba, która będzie piękna i lśniąca. Także zobaczycie na koniec jeszcze, jak ona będzie wyglądała oczywiście i będzie chrupiąca przy tym. Teraz pryskamy, moi drodzy, już wypieczony chlebek z wierzchu wodą, żeby skórka była piękna, błyszcząca.
i dajemy odpocząć, wystygnąć chlebkowi na około 2 godziny do 3. Mimo tego, że jeszcze ciepły, przekroję chlebek, żeby się przekonać, jak wygląda w środku i żeby Wam oczywiście pokazać, no bo ja się spodziewam, że on pięknie wygląda w środku, ale wiadomo, że na potrzeby filmu trzeba Wam również pokazać, więc proszę zobaczcie, jaki chlebek jest w środku. No, struktura jest ekstra, idealna, zobaczcie. Doskonale spulchniona na samiutkim zakwasie, bez żadnych drożdży. Zapach też piękny. Zaraz też ukroję jedną kromeczkę. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić dość prosto. Udało się. Masełko, bo do takiego świeżutkiego chlebka nic więcej nie potrzeba, jak tylko kawałek masła i chleb wtedy najlepiej smakuje. I czas na spróbowanie. Smaczny. Różni się w smaku od zwykłego pszennego chleba, ale ten smak jest też bardzo charakterystyczny i przyjemny. Także polecam taki przepis. Myślę, że byłaby to miła odmiana, tym bardziej, że na moim kanale jest już wiele przepisów dotyczących chleba. Najprawdopodobniej umieszczę Wam może w opisie, a może jakąś kartę u góry, żebyście również mogli dostać się do tych innych przepisów. Może dla kogoś któryś z nich się nada, czy się przyda, albo się spodoba. Dlatego też zachęcam do wypróbowania tych przepisów. No, struktura chleba jest fajna, zwarta, popatrzcie, elastyczna. Zobaczcie, jak ja go tutaj rozrywam. Bardzo fajny chlebek. Teraz jeszcze parę słów o kosztach, jakie poniosłam, piekąc chleb orkiszowy. Całość kosztów związanych z materiałami wyniosła mnie około 14 zł 60 groszy. Na 4 kg ciasta chlebowego, a po upieczeniu chleba gotowego było około 3,5 kg, no troszeczkę więcej. Dlatego też przeliczając koszty, no wszystkie razem wyszło po prostu te 14,60 i przeliczając to wszystko na półkilowy bochenek, taki standardowy bochenek, to wychodzi około 1,80 zł do 2 zł za taki bochenek chleba orkiszowego, co jest moim zdaniem dużą przebitką w stosunku do sklepów, do sklepowych cen. Dlatego jeśli chcesz jeść tani, dobry, zdrowy chleb, to polecam pieczenie go w domu. A koszt samego pieczenia 50-minutowego też w zaokrągleniu w górę wynosi około 2 zł, jak na teraz te koszty prądu, które mamy w tej chwili, czyli w marcu 2022 roku. A ja zachęcam Was do zerknięcia do opisu, bo tam mamy też linki do innych kanałów, do których też zachęcam, żeby zajrzeć. Zachęcam również do subskrypcji, czy też do lajkowania, a ja już się z Wami pożegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!